Cześć, ja jestem Jarek z Szalonych Walizek i dziś wspólnie z Doris pokażemy Wam miejsca, gdzie można smacznie i niebanalnie zjeść w Czarnogórze. Zaczynamy swojsko. Najlepiej jak można, czyli tak jak karmią w naszej ulubionej czarnogórskiej winnicy Pejanowicz u Iwo i Jeleny. Tu na powitanie pojawia się butelka doskonałego wranacza, endemicznego szczepu, wizytówki tego kraju. Powiem Wam, że wizyta w winnicy Pejanowicz to nie jest tylko degustacja wina. To są przepyszne wyroby czarnogórskie, które przygotowuje m.in. Jelena. I dzisiaj próbujemy naprawdę wyjątkowego karpia. Słuchajcie, nie lubię w Polsce karpia. On mi po prostu smakuje mułem. A ten karp, który tutaj jest podawany w Czarnogórze, on pochodzi głównie z jeziora Szkoderskiego, bardzo czystego. I on jest kompletnie inny, to jest kompletnie inna ryba. I jest naprawdę przepyszny. Do tego masę innych pysznych rzeczy, sałata szopska, pyszne pieczywo, bardzo dobry ser, bardzo dobre wędliny, między innymi przód, proja i wiele innych dóbr. Tym razem nie spieszyliśmy się. Zostaliśmy na noc w winnicy, czyli na kolację ze śniadaniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się dla Pani podoba? Pięknie tutaj jest. Co? Też tak uważam. Aż taki człowiek jest też taki spowolniony, jak na to wszystko patrzy. Chcieliśmy też sprawdzić, jak się śpi w takim pięknym, kamiennym domu. I wiecie co? Jak widać na załączonym obrazku. Dobrze się śpi. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że na tour po gastronomii ruszyliśmy z naszymi czarnogórskimi ziomkami, Natalią i Jędrzejem z chwala.pl. Kawa, czaj? Kawę, I have. To jest, a tożtinę wróciłem. A gdzie twoja? To jest super. A co to jest? Burek. Burek? Małe burki takie. Wygląda kosmicznie, dobrze. Powiem Wam, że na takie śniadanko czekałem u Jeleny i Iwo, co tutaj podali. Burki, nie burki, kiwi, pyszny ser, tak. Wszyscy się nagrywają, jest przód. No same smakołyki czarnogórskie, co ja Wam będę opowiadał. Przyjedźcie kiedyś, sami sprawdźcie, będziecie wiedzieli, o co chodzi. No. Winnica Pejanowicz to nie restauracja, a Jelena i Iwo karmią tym, co jada się na co dzień w czarnogórskim domu. Więc czy można trafić lepiej? Kolejnym miejscem, do którego zabieramy Was z Natalią i Jędrzejem, jest restauracja Amfora w Orachowac. Należy do sieci hoteli Casa del Mare, w której nasi czarnogórcy brali ślub. Warto zamówić tu stolik przed zachodem słońca. Jak widać, góry, morze i kolory skomponują tu wieczór idealny. I'd like to offer you the traditional rakia, so I was thinking to do 2 apricots and 2 plum ones, so you can have it with the cold Montenegrin cuts as a starter. Amforę wyróżnia świetna obsługa i jeszcze lepsza kuchnia. Na przystawki czarnogórskie wędliny, w tym przód, rewelacyjne sery dojrzewające i świeże, jak kajmak. Do tego jest wyjątkowy ajwar i świeże pesto bazyliowe. I jeszcze świetny wypiekany na miejscu chleb. Spokojnie można było się najeść takim starterem, do którego serwowano lokalne odmiany rakii, m.in. dunia, czyli pigwową. Gdy słońce zaszło i zrobiło się nieco chłodniej, schowaliśmy się do środka, czyli do hotelu Casa del Mare, gdzie jest główna część restauracji Amfora. Bardzo przyjemne wnętrza. Wtedy też pojawiły się takie rarytasy jak carpaccio z krewetek z zestem pomarańczowym i truflą, do tego sibas i tatar z popularnego w Czarnogórze tuńczyka. Chwilę później zaś świetnie przygotowane grillowane ośmiornice i krewetki oraz ryba. Na deser wyjątkowe ciasto oliwkowe. Ten, kto wpadł na pomysł takiego ciasta, powinien dostać medal. Przemieszczamy się wzdłuż Zatoki Kotorskiej, żeby pokazać Wam niezwykle przyjemne miejsce w Pryczajnu. Testowaliśmy tu m.in. desery i kawę, a najlepszy
I tak jest widok. Pokażę Wam ciekawy hotel, w którym mieszkali podczas swojego ślubu Natalia z Jędrzejem z Chwala.pl w miejscowości Kamenari. To jest ta sama sieć jak te restauracje, w których byliśmy, Casa del Mare i podobny hotel 5-gwiazdkowy, butikowy. Wnętrza Casa del Mare w Kamenari są bardzo przemyślane. Nie ma kalki. Pokoje mają odmienny wystrój w zależności od wielkości i położenia. Jak widzicie, dodatki robią tu robotę, a do tego jest po prostu bardzo przestronnie i wygodnie. Na górze właśnie przygotowywano rooftop, gdzie w sezonie można posiedzieć wieczorem z widokiem na Zatokę Kotorską. Oczywiście przyjechaliśmy do Kamenari nie żeby podziwiać piękne wnętrza hotelowe, ale odwiedzić należącą do Casa del Mare restaurację Bocasa. Tylko utwierdziliśmy się w przekonaniu, że świetna obsługa to wyróżnik tej sieci. Podobnie jak różnorodna, niezmiennie smaczna kuchnia. Poczynając od focacci przez carpaccio z krewetki, orady, tuńczyka tataki i pasztetu rybnego, nie kończąc. Do tego świetne dodatki w postaci bazyliowego pesto. Rarytasem jest tu czyrne risotto z dodatkiem atramentu z kałamarnic. Dorisek do dziś próbuje usunąć po niej plamę na rękawie, a także pyszne gnocchi z ośmiornicą. A to jest ta Żuczenica? To jest endemiczna roślina, która tylko i wyłącznie tutaj pojawia się wokół Tivatu i na cześć tej rośliny jest festiwal w czerwcu w Tivacie. Widzicie, trochę ma taki listek, trochę jak mlecz, trochę jak rukola. Like free orada. Orada. Okay, orada. In our language. Orada. Ciasto oliwkowe. W ogóle kto wpadnie na pomysł, żeby zrobić ciasto z oliwek? Do tego sos tofi. I to połączenie... to w ogóle nie tyczy oliwek. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Polecamy na weselny tort. I nie tylko. I nie tylko. Jejciu. A teraz mam dla Was absolutny sztosik. Przyjechaliśmy do miejscowości Herceg-Nowi. Do tej miejscowości zabrali nas Natalia z Jędrzejem z Chwala.pl. Ja tu jestem pierwszy raz i jesteśmy w winnicy Savina. Jej chyba największą siłą, mogę powiedzieć, jest to, co widzicie za moimi plecami. Przegenialne położenie, przegenialny widok, ale muszę uczciwie przyznać, że próbowaliśmy już jednego wina Grenache'a Rosé i to bardzo przyjemne, rześkie wino o bardzo dobrym nosie, także gruba polecajka, jeśli chodzi o to miejsce. Pyszności, oczywiście rozmaryn, który pięknie tutaj rośnie, ale chciałam Ci powiedzieć, Dorotka, czy Ty znasz w ogóle ten owoc? Podobne do mandarynki, ale kształt troszeczkę inny, ale skórka jak mandarynka. Ja może postaram się przepołowić na pół i pokazać, że to jest taki miąższ, słuchajcie, to jest Fortunella kumquat, który się je ze skórką. O. My mamy to na balkonie, drzewko przepięknie z takimi owockami. Zobacz jak pachnie, tak jak zapachniało. Tak, pyszne to jest. Kumquat, tutaj nazywany Fortunella. Można drzewko mieć normalnie takie na balkonie, kwitnie, normalnie owocuje. I jest bardzo duża ilość witaminy C. O, teraz będzie super, fajnie, że przygryzłaś. To możesz tutaj pokazać, jak wygląda w środku.
To ja poproszę na spróbowanie. Mimo iż Sabina w Herceg-Nowi to winnica, dorzuciliśmy ją do tego odcinka z miejscami, gdzie warto dobrze zjeść, ponieważ serwowane tu do wina przystawki są świetne. Oczywiście część to typowe przekąski, które można znaleźć w lokalnych sklepach, ale burek, sery, w tym kajmak, przód czy oliwki, to już był top. Oprócz różowego grenasza próbowaliśmy tu również świetne chardonnay, które wypadają tu lepiej niż dobrze. Opuszczamy Zatokę Kotorską i ruszamy nad morze, do miejscowości Krstac. Blue Mediterranean to połączenie winnicy, apartamentów i bardzo specyficznej restauracji, gdzie nie wejdzie się prosto z ulicy, a degustacje można rezerwować z wyprzedzeniem, bo wszystko jest tu domowe i wyjątkowe. Dla nas to jedno z najlepszych miejsc, jakie mieliśmy okazję odwiedzić w Czarnogórze. Zachwyty zaczęły się już od chleba i focacci, do której pojawiło się wyjątkowe pesto bazyliowe. I tutaj mamy bazyliowe pesto. To jest parowina. Właściciel Miszko serwował lokalne wina, zaczynając od chardonnay. W tym czasie w kuchni jego żona Jelena przygotowywała resztę specjałów. Później pojawił się bardzo ciekawy kupasz merlot i czarnogórskiego wranacza, który pasował do specjalności tego domu, czyli pasztrowskich makaruli, dania pochodzącego z regionu Pastrowici, wyrabianego z mąki razowej i podawanego z wolnoduszoną jagnięciną. 3 lata w oliwie. Tak, ogólnie jest to ser stary 3 lata, jest to ser kozi. Także przeszylowany w oliwie i zaraz będzie okazja, żeby spróbować. Wraz z wiekiem potraw pojawiały się poważniejsze wina i musiał też wjechać wranacz. A gdy już wydawało nam się, że jesteśmy najedzeni po kokardkę, na stół wniesiono desery. Kandyzowane owoce, znane u nas faworki lub jak to woli chrusty i sernik, jakiego jeszcze nigdy nie jedliśmy i będziemy wspominać. Zobacz, ten ser nie jest taki zmielony na miał. Widziałem, że on ma Są tam kawałki sera, normalnie jesz i czujesz. Jest przepyszny, nie ma takiej, wiesz, takiej masy serowej, tylko jesz ser. Ja nie będę jadła łyżeczką, ja sobie to zgryzę. Wszystkie te pyszności mogliśmy poznać dzięki Natalii i Jędrzejowi z Chwala.pl, którzy osobiście je odkrywali, zebrali i opisali w e-booku, który osobno lub w pakiecie można u nich zdobyć. Z naszym kodem jak zawsze taniej. Zdecydowanie polecamy po tym, co mieliśmy okazję odwiedzić. Cytując mistrza Makłowicza, kieliszek cytrynówki albo i 5 w takim miejscu nie zaszkodzi. Domowa, pyszna, na cytrynach, które rosną tutaj w ogrodzie. W tak zwanym międzyczasie uczestniczyliśmy w warsztatach pasztrowskiego makaruli, makaronu na bazie mąki razowej, który jest wizytówką regionu Pasztrowici. Odmiana znana też na Bałkanach, ale w Czarnogórze tworzony tylko w tej części. Jeden taki i tak się na tym, te ciasto na tym się tak roluje i dlatego ma dziurkę. Czyli tak się po prostu tutaj te ciasto nawija, naturalna rurka robi się i do tego mamy sztajetę rozmaryn. Przed nami pasztrowskie makaruli. Jest to danie typowo lokalne dla plemienia Pasztrowiciów w Czarnogórze. Ciasto robi się z mąki pszennej, która następnie około 3-4 godzin musi się delikatnie osuszyć i wtedy to ciasto, żeby utrzymać taki właśnie kształt makaronu, ciasto jest formowane w sposób taki, tak jak się wałkuje ciasto właśnie na zundze. Zunga jest to tak zwana moczwarna trawa w Czarnogórze, czyli w Polsce byśmy to przetłumaczyli jako trawę bagienną. Po ugotowaniu te pasztrowskie makaruli, ten makaron podaje się z posypanym serem z 3 rodzajów mleka, koziego, owczego oraz krowiego. Przenosimy się na północ Czarnogóry, w okolice Kolaszina, bo to miejsce, gdzie można spróbować wyjątkowego specjału, jakim jest lisnati sir. Teraz pokażę, co tutaj jest w środku. Jestem w ciężkim szoku. Zobaczcie, mieliśmy tylko popróbować serów. Dorys już tu siedzi i filmuje, a tu jest stół zastawiony jak na małe wesele.
Tak, zgadaliśmy się. A co to jest za zupka, Jędrzej? Co nakładasz? Zupka warzywna, taka podstawowa, z marchewką, z ziemniaczkami, prosto do ogródka, z marchewką też prosto do ogródka. A właśnie, wam nie powiedziałem, kto tu siedzi. Kinga i Albi, którzy się tutaj pojawili w trakcie naszej wycieczki. W Albanii to nazywamy Dzień dobry. Jak nazywacie? dziel. Dziel? Taka gęsta zupa właśnie. To jest dziel. Zupa z biedy. U nas też takie były. I są najlepsze. Zupa się już tutaj polewa, ale nasza gospodyni oczywiście krzyczy, kto chce rakiję, czyli jak w czarnogórskim domu trzeba ugościć kieliszeczkiem mocnego trunku. Także kto chce rakiję? Proszę bardzo. Mamy chętnych. Kawę miesza się, dlatego często się pytają przed podaniem kawy, czy pijesz z cukrem, czy bez, bo teraz się dodaje cukier, jakby ktoś chciał z cukrem. I to jeszcze raz trzeba zagotować. Jesteśmy w najpiękniejszej wsi w okolicach Kolaszina. Miejscowość nazywa się Lipowo i tutaj właśnie będziemy mieli możliwość spróbowania tych regionalnych serów, które są produkowane tylko i wyłącznie w tym regionie. Nazywany lisnaty sir, przypominający troszeczkę mozzarellę, ale ser, który wygląda jak taki cieniutkie warstwy pergaminu. Rozwarstwia się. Jest produkowany właśnie w kilku gospodarstwach i my jesteśmy właśnie dzisiaj jednym z nich. Ja mam dał jutro ono što se pomuze, da se sastavi i mora da ima malo kiselosti, da se makne masnoća, da bi se mogao lista i previjati. Czyli mleko, które mamy na szczęście na wieczór, żeby zostawić do takiego wolnego odstania, absolutnie nic z nim nie robić. No widzimy, pani to rozrywa na plastry, I onda se tak? to slaže, ovako, evo vidiš, I to będzie tako. kłaść jeden I na onda drugi. se šalje u plas. Tak. Przewraca się, o widzisz, i teraz docisnąć, żeby trochę osiadło, nie? Zwykłe kamienie dociskają to, co jest pod ręką. Da, da. Czekał, aż się doczekał. Okazało się, że nie jeden rogalik spadł ze stołu, a nadwyżkę trzeba było ukryć w kartoflanym polu. Zobaczcie, jak wygląda nasz pokój. Właściwie to 2 pokoje. Jest jeden telewizor. Jest piękne łóżeczko. Szafa. Drugi telewizor, którego pewnie nie włączymy, bo nie lubimy telewizora w sypialni. Jest balkon, którego nie widać. Jest ciemno. Bardzo przyjemna lodóweczka i równie przyjemna łazienka. Kolejnym etapem naszej podróży po Czarnogórze jest Kolaszin, który ma taką pewną specyficzną cechę, że jeszcze na początku roku, gdy my jesteśmy, czuć tu powietrze zapachem palonego drewna, dymu, bo jesteśmy w górach. Przyjechaliśmy do Kolaszina, żeby zatrzymać się w hotelu Wulfenia, hotelu, który został otwarty zaledwie 20 dni przed naszym przyjazdem i powiem wam, ja już tutaj mieszkamy, wchodzę tutaj ponownie
Powiem wam, że ten hotel zrobił na mnie ogromne wrażenie. Piękny wystrój, piękne wnętrza. Widać, że są bardzo dobrze przemyślane. Hotel ma dobre spa, dobry basen. Cechą charakterystyczną jest taka typowo czarnogórska, górska kuchnia. Pyszne śniadania, dania podawane tylko w tym regionie i pokażemy wam również kolację, podczas której będą serwowane dania przygotowywane tylko w tej części Czarnogóry. Na śniadaniu w Wulfenie odkryliśmy coś, co przypominało nam smak dzieciństwa. Bułka moczona w ciepłym mleku, która w okolicach Kolaszina nazywana jest popara. Były oczywiście obowiązkowe pryganice z miodem, bez których śniadania w Czarnogórze nie można zaliczyć do udanych. Wulfenia jest nowym, pięknie urządzonym i wygodnym hotelem, ale dni spędzaliśmy w okolicznych górach, lokalny basen i spa, zostawiając sobie na później. Kolację testowaliśmy już w większym gronie, czyli z Natalią Jędrzejem z Chwala.pl oraz albańskimi ziomeczkami Kingą i Albim z Kaki Tours. Jak widać, restauracja Vigor hotelu Wulfenia po południu jest skąpana w słońcu, co bardzo lubimy. To Chardonnay było świetne, polecamy. A później pojawiło się coś wyjątkowego, czyli carpaccio z buraka z musem z gorgonzoli. Kolacje zwykle zaczyna się tu od dojrzewających wędlin i serów. Nie mogły się więc nie pojawić w Wulfenii. Wyjątkowo dobre. Do tego świetna marynowana papryka. Były surówki z kapusty. Jak przystało na góry, była też jagnięcina, wolno duszona. Słowem, dużo ciekawych smaków. I tym smacznym obrazkiem dziękujemy za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym na kanale.